Jaki energii temat doda. dzisiaj byście chcieli? A ja mam pomysł. Może jest takie jakby coś w stylu, że wielu z nas uważa, że mamy kiepsko, że jest nam kiepsko i A jest w wam ogóle. kiepsko, czy nie? Ale nie dokończyłam. Dobra, I sorry, tutaj sorry. musimy nauczyć, żeby taki temat o tym, jak doceniać szczęście. Jaki piękny temat, Krystyno. Teraz to I wymyśliłaś? dostrzegać. No tak, mniej Kuba więcej. potrafi docenić szczęście. Tego Chciałbym. minie, to... Kuba, co Trzeba się go nauczyć. dzieje? Co to jest internet? A, cybernetyka oczywiście. Ja muszę mieć sieć. Ja muszę mieć A, fajna sieć. piosenka. Czy to ja mam sieć? Czy to sieć ma mnie? Ja Fajna, oderwać fajna. się Małe TGD? od smartfona. Ona. Znasz tę piosenkę? Nie, i to wolę. się A wiesz, co to jest internet? Jedno z największe zło świata. Kuba, wstawaj! Przestań być takim pesymistą, punkt 1. Punkt 2, postaraj się, żeby naszą rozmowę włożyli, bo ty tu walisz trupa, a ja się tu próbuję starać, ale nie mogę starać za nas Ja swoje. nie walę trupa, ja jestem trupem. No Poczekaj, właśnie, dam ci walę dużo tru- energii walenie trupa życia. To samo, co bycie trupem, Kuba, tylko gorzej. dlaczego to gorzej, że mamy internet? W internecie są rzeczy, które według mnie nigdy się tam nie powinny pojawić. przykład jakie? Niezbyt fajne rzeczy. To jakieś powiedz takie. ludziom, którzy to tam wstawili, bo No. to musisz mieć problem do tych ludzi, a nie do całego internetu, bo są osoby, którym on bardzo pomaga. Ja Masz nie dużej wiem, do ilości której ja mam pracy. teraz kamery mówić, jest nie kamera do twoja. której tu, jakiejś kompletnie randomowej tu kamery. jest twoja kamera. Dobra. Słuchajcie, jak macie coś, jakieś dziadostwo, które po prostu uważacie, że fajnie będzie wrzucić jakieś takie inne dziadostwa, to proszę was, nie wrzucajcie. Bo później taki ja na to natrafiam sobie w internecie i później spać nie mogę. Żeby tacy ludzie wiedzieli już, co się nie nadaje do wrzucania do internetu. Czy internet, czy to, co ludzie wrzucają do internetu, może Nie zaszkodzić, wszystko jest złe. może zaszkodzić dziecku? Zdecydowanie. A czy to się mieści w kategorii wiekowej waszej? No i tu pytanie do Kuby. Powinieneś uważać na to, skoro że tak jest zawsze w internecie. Dobra, są treści tylko poinformuję dla cię tak. dorosłych. a Moja wszyscy- zasada na YouTubie jest taka. Włączam pierwszego shorta z rzędu i scrolluję. Jak jest coś, co mi się nie podoba, to przeskrolowywuję. Ale widzisz to. Tylko nie zawsze zdążę to przeskrolować. Czy są jakieś sposoby na to, żeby to było poza waszym zasięgiem? Tak. Jak to się nazywa? Kontrola To rodzicielska. ty nie masz tego założonego? Mam, tylko na moim koncie YouTube'owym nie mam kontroli rodzicielskiej i bardzo tego czasami żałuję. Ponieważ o ile udostępnia mi to rzeczy, które lubię oglądać i które są nieagresywne, ale nie wiedzieć, czemu ktoś to umieścił poza moim zasięgiem wiekowym, mogę to obejrzeć. Tylko po prostu jak widzę coś, co mi się nie podoba, to po prostu wyłączam. Dlaczego ludzie w ogóle wrzucają do sieci takie treści, Bo nie które każdy szkodzą dzieciom? Bo nie każdy człowiek jest na tyle mądry, jak byśmy chcieli i niektórzy mają radość z niszczenia dzieciom dzieciństwa. Mi się wydaje, że nie do końca tak. Też jako dzieci, jako użytkownicy internetu zawsze powinniśmy pamiętać, że nie wszystko, na co trafimy, jest dla nas i powinniśmy uważać na to, co robimy i gdzie wchodzimy, na jakie strony. Ale to wy macie uważać, czy dorośli powinni was chronić? Oni powinni faktycznie, ale Oni nie mogą nas ochronić przed wszystkim. Też nie powinniśmy wciebać nas tam, gdzie ewidentnie nie jest dla nas przeznaczone. Ale wiesz, że taki Na przykład ja na to nie zakazany, wchodzę. czekajcie, ale taki zakazany owoc smakuje bardziej i dziecko będzie siłą rzeczy chciało. To raczej jest odpowiedzialność dorosłej osoby czy dziecka? Tak, ale teoretycznie każdy opiekun, co na przykład nasza wychowawczyni mówiła, że ona może próbować nam, schronić nam, pilnować, żeby nam się nic nie stało, ale nie wie, co nam w głowach siedzi i czy ktoś nagle nie postanowi zeskoczyć ze schodów, czy sobie złamać nogi, więc jakby ona nie siedzi nam w głowach i też sami powinniśmy trochę się pilnować, żeby się zabezpieczyć, bo dorośli nie mogą nas ochronić przed tym wszystkim. Plus, że jeśli będą nas chronić całe życie, to potem nagle, gdy sami staniemy się dorośli, nie będziemy wiedzieli, co się dzieje i co zrobić, więc Ale to jest bardzo też nie duża powin- świadomość chyba, nie? no właśnie, powinniśmy być świadomi jednak, bo jeśli przed wszystkim zawsze będą nas chronić dorośli, nie będziemy mogli sobie sami poradzić, gdy przyjdzie czas na to, że tych dorosłych już nie będzie. Ale to weź to powiedz małemu Dobra, dziecku. ja to ujmę tak. Nie mega małemu, ale Ym. już Kuba powinien trochę być świadomy. Ja mogę już się zaliczyć do tej grupy szczęśliwców, która w wieku 10 lat, bo tyle mam lat, Tak. wie, że wie jakie rzeczy oglądać, których nie należy, ale można, bo to nie jest jakieś nie wiadomo jak złe. I rzeczy, które jak się pojawiają, to od razu wyrzucać do kosza. I tak robisz? Staram się tak robić, ale jak nie zdążę i się dopiero zrobię musztardę po obiedzie, że się dopiero za późno zorientuję, jak to działa, no to
To jest tak jak teraz. No to dziękuję, do widzenia. Ale mam dla ciebie radę. A propos Radę, tego... czekajcie, Krysia ma radę, no. Jakby, Czemu czasami- zawsze ja? Tak, no bo do twojej sytuacji. I czasami faktycznie zobaczymy coś, czego się bardzo przestraszymy, ale będziemy się tego bać, im bardziej będziemy o tym myśleć, jeśli... Tym bardziej odwrócimy będzie wzrok, złe, tak. albo- Tylko ja o tym myśleć nie mogę. Trochę trudno zapomnieć o żółtym labiryncie z potworami, no. Wiesz, no to jakby... To jest trochę jak ze sposób z książki Harry'ego Pottera na bogina bodajże, czyli sposób, żeby wyobrazić sobie w jakiś śmieszny sposób, żeby pokonać go śmiechem. I jeśli czasami pokonamy swój strach, patrząc na niego trochę w śmieszny sposób, albo spróbujemy go zrozumieć, jak cytat naszej polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć. Jeśli naprawdę zrozumiemy ten strach, możemy zobaczyć, że nie ma się wiele czego bać i jeśli przestaniemy, no to może się udać. Na przykład jak mam przed oczami ten labirynt, to po prostu myślę, dobra, istnieje coś takiego wymyślił, ale dobra, ale jakby mnie to nie interesuje, no to niech se będzie, ale daj mi spokój. Mnie też już to nie interesuje, Ale to zostało w głowie. ale zostało.